Witajcie w kolejnym fotozwiadzie. Ja mam na imię Jan i mówię do was z Norwegii. Właśnie siedzę w czatowni na orły. Jest bardzo ciemno. Sypie śnieg i warunki pogodowe są słabe. Miałem nawet problem, żeby dojechać do czatowni, ale mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj sfotografować orła przedniego. Na razie mam wrony. Dobrze, są pierwsze ptaki. Testuję też dzisiaj mój nowy aparat, Nikona Z9. Zobaczymy, jak on sprawdzi się w akcji. Ale fatalna pogoda. Widzę, że przez 3 dni była tutaj niezła uczta. Połowa przynęty już została zjedzona. Ale myślę, że jeszcze jest na tyle dużo mięsa, że orzeł się skusi. Niestety nie miałem tutaj żadnej fotopułapki zamontowanej i to był błąd. Teraz nie wiem, kto wyjadł tyle mięsa. To mogły być też lisy. Zobaczymy. Nadal jest dosyć ciemno, ale gdzieś było słychać bielika. Te żerujące wrony muszą go zwabić.
Ja też czekam. Czekam z niecierpliwością. Jest. Usiadł i obserwuje. Ekstremalnie z mojej prawej strony. Jest dobrze. Leci. Chyba są dwa. Tak. Jest też młodszy. Czyli są dwa. Leci. Zrobi pewnie kilka nalotów. Dobra, spokojnie, bo już się zaczynam za dużo tutaj szarpać. A jak będę za dużo ruszał obiektywami, to będzie po ptakach. Spokojnie. Są dwa bieliki. Akurat zmieniałem baterię w GoPro. Jak jeden bielik siadł tutaj przed czatownią. Może i dobrze, że nie próbowałem go fotografować. Poprawia się też cały czas światło. Super. Żeby tylko usiadły. Bielik przyleciał w samo południe. Siedział pół godziny. No i się ruszył. I co? Ja niestety też się ruszyłem. To znaczy ruszyłem obiektywem. No i po bieliku. Przynajmniej na razie. Prawdopodobnie ten ptak już nie wróci. Nagrał się tylko jego odlot na drugim aparacie. Jest jeszcze tylko szansa, że wróci tamten młodszy osobnik i on tutaj usiądzie. Tragedia. Tyle razy sobie powtarzam. Spokojnie. No, emocje wzięły górę. Niestety. Pozostają mi na razie tylko wrony. Także siedzę, obserwuję wrony i tyle. Trzeba było sobie wziąć kawę i po prostu poczekać. No może jeszcze wróci. Ale wątpię.
czas upływał, Bielik uważnie obserwował moje ukrycie. Tak nigdzie się jednak nie spieszył. Siedział spokojnie i dawał mi możliwość zrobienia zdjęć na różnych czasach migawki. Powoli wydłużałem więc ekspozycję, stopniowo schodząc z początkowego czasu naświetlania 1 do 640 sekundy i ISO 11400 do czasu 1/100 sekundy i ISO 2500. Udało mi się zejść aż do 1/10 sekundy i ISO zaledwie 400. Tymczasem Bielik wyglądał na trochę jakby znudzonego. Powoli jednak zaczął zbliżać się do przynęty. Tak cały czas jednak się zatrzymywał i uważnie rozglądał. Nie był tu jedynym chętnym do posiłku. W powietrzu krążył też drugi, starszy Bielik. Wrony wciąż jeszcze ucztowały na przynęcie. Bielik ponownie się rozglądał. Chyba obawiał się lądowania drugiego z ptaków, który właśnie przeleciał w pobliżu. Ja tymczasem marzłem w ukryciu i cały czas cierpliwie czekałem na jakąś akcję. Tak, na pewno był głodny, ale wciąż bardzo ostrożny. Chwilę później Bielik poderwał się do lotu, zmienił miejsce i postanowił obserwować okolice z wyższego punktu. I kolejny raz moja cierpliwość została poddana próbie. Stopniowo robiło się coraz ciemniej. Krótki zimowy dzień dobiegał końca. Drugi z ptaków wrócił na drzewo, gdzie siedział wcześniej. On też nigdzie się nie spieszył. Jest drugi Bielik. Szkoda, że tak ciemno. No to chociaż będzie można filmować. Ale ciemnica. Siedzi jak zaczarowany. Czemu wcześniej nie chciał siedzieć? Teraz jak jest ciemnica, to sobie siedzą. No i co tu robić? Nic. Czekać. Żebym nie musiał tutaj nocować czasem. No i nie chcę się ruszyć, a ja teraz nie mogę wyjść z czatowni. Jeden siedzi tutaj, a drugi po prawej stronie. Będę czekał. No, chyba w końcu usiądzie. Wyraźnie szykuje się, żeby poderwać się do lotu. No dalej. Dawaj, dawaj. Jest. No i wystarczyło poruszyć leciutko obiektywem. Poszedł. Dość na dzisiaj. Ale to nie był koniec. Bielik jednak wrócił i dał mi szansę na kolejne zdjęcia. Pomimo wszystkich moich błędów, testy Nikona Z9 i całą tą sesję uznaję za udaną. No prawie, bo tych kadrów żal mi najbardziej. No cóż, następnym razem będzie tak jak na tym fotomontażu. Później ptaki jeszcze długo krążyły nad moim ukryciem. Ostatecznie odleciały i mogłem iść do domu. Oczywiście zrobiłem też bardziej udane ujęcia podczas tej sesji. Oto one.
Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.